Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Mój kolejny gość. Kurde, cieszę się, że mogę z tobą porozmawiać tutaj i nagramy sobie podcast, bo bardzo dużo ze sobą często gadamy, a pierwszy raz zarejestrujemy to, więc... Tak, jakbym miała zliczyć, ile razy dzisiaj rozmawialiśmy, to już byłoby ciężko. Tak, może zalewajmy tę rozmowę między sobą, bo tam była teoria wina i innych tam takich rzeczy, więc... Ale uczyłeś mi fotografii. Chciałem cię uczyć, ale nic chyba z tego nie wyszło. Znaczy przekazałem ci 3 jakieś parametry, Dokładnie. Nie? No. Słuchajcie, dzisiaj ze mną jest Ewelina, chyba nie trzeba przedstawiać cię, ale może opowiedz coś o sobie, bo ja zawsze tak, wiesz, tak samo jak ja robisz tak dużo rzeczy, że nie wiem, co akurat teraz byś chciała o sobie powiedzieć. Jak byś się przedstawiła teraz? Najtrudniejsza rzecz. Tak? Myślę, że tak. No, jakby prowadzę agencję Fox Strategy, w której już nie jestem prezeską i to jest jeden z moich takich naprawdę dużych sukcesów. Oprócz tego piszę książki kulinarne i o SEO. Teraz najnowsza jest o tym, jak budować markę osobistą w świecie AI generatywnego wyszukiwania, więc premiera zaraz. No oprócz tego, no to od 17 lat siedzę w SEO i jakoś nigdzie się nie wybieram. Tak z 10 przynajmniej razy już SEO umarło, od kiedy zaczęłam moją karierę. Czy przychodzisz już z winem na pogrzeb SEO? Tak jak wszyscy, żeby na dobrą zabawę, jak zawsze, wiesz, odmieniają No wszyscy, pobawimy że się SEO na is dead, stypie, a nie? potem znowu robimy No. SEO. Tak. To się dosyć mocno zmienia, ale właśnie fajnie, że opowiedziałeś o tych książkach, bo ja chciałem zapytać trochę tak życiowo, co po SEO, w sensie co jest poza SEO jakby twoją tam taką motywacją. Wiem, że książki na pewno, wiem, że masz pewne żarty, nie wiem, czy mogę zdradzić, że twoja lektorka, nie lektorka, tylko ta korektorka, że ona żyje w 2 trybach. Opowiedz coś o tym. Tak, rzeczywiście. Marysia, moja korektorka, zawsze mówi, że ona albo czeka na moją książkę, albo koryguje moją książkę i trochę rzeczywiście tak to wygląda. Ostatnio przez przypadek robiłam takie podsumowanie i od 2020 roku napisałam 6 książek, więc 1 książka rocznie. I jak o tym myślę tak szerzej, to chyba dla zdrowia psychicznego jest bardzo ważne. To jest taki duży projekt, do którego najpierw trzeba się przygotowywać, potem trzeba pisać i to jest takie dosyć mocno twórcze i też myślę, że pomaga się tak bardzo zhiperfokusować na tym. A następnie jest cały etap od oddania książki przez korekty, po promocję, po premierę. No i tak potem mija trochę czasu i przychodzi pomysł, kurczę, chciałam napisać kolejną książkę. Ale po każdej książce mówię, że to nigdy więcej, zaraz po oddaniu, bo to jest taki moment, w którym jestem już tak absolutnie zmęczona, że myślę sobie, nie, no po co ja sobie to robię? No ale to jest chyba trochę uzależniające. Czyli kiedy kolejna książka? Nigdy więcej, no proszę cię. Zobaczymy. W którymś momencie przyjdzie pomysł, nie? Fajnie, bo chyba do 1 albo do 2 książek miałem okazję dać komentarz. I Do 2. do 2 i trochę opowiedzmy ostatnio o tym, co się udało w sumie w naszej komunikacji zrobić, bo napisałeś bardzo fajny artykuł na temat Common Crawla. Zresztą dzisiaj jesteśmy na SEO Vibesach i wczoraj Stefan z Common Crawla miał wystąpienie i mieliśmy... Ja miałem takie poczucie, że odpowie coś odkrywczego dla mnie niestety. Znaczy powiedział pewne rzeczy, które się potwierdziły, które warto wziąć pod lupę, że tak powiem. Ale ostatnio właśnie pisałeś artykuł i chciałbym trochę pogadać o tym trochę, bo ten artykuł był nakierowany odnośnie Encji. Nie? Też miałeś wystąpienie odnośnie Encji i trochę jakbyś opowiedziała o tej perspektywie, z którą ty się zmierzyłaś, bo przez to, że robisz dużo, jesteś autorką książek kulinarnych, autorką książek o SEO i plus jeszcze masz agencję, więc jakby to dobrze opisać na stronie, to może być trochę mylące dla LLM-ów, mogą się w tym gubić. I wiem, że wykonałaś tytaniczną pracę odnośnie tego, żeby LLM-y albo te źródła dosyć mocno wiedziały. I trochę opowiedz o tych agencjach tutaj. Prawdopodobnie SEO-owcy nas będą słuchać, więc powinni zaskoczyć, o czym mówisz, nie? Wiecie co, no to jest trochę szewc bez butów chodzi, nie? Jakby ja na początku, kiedy w ogóle zaczęłam się bawić, bo to była jeszcze póki co zabawa w przepisy kulinarne, publikować je na blogu, no bo co robi SEO-owiec? No, nie pisze książki, tylko pisze to na blogu. To trochę nie myślałam o tym, co będzie dalej, więc ja w ogóle publikowałam pod pseudonimem. No i dochodzimy do sytuacji, w której już odezwały się wydawnictwa, ja piszę książki kucharskie. No dobra, no to trzeba je wydać pod swoim nazwiskiem. Jeszcze w międzyczasie okazuje się, że to nazwisko zmieniam na podwójne dokładnie w tym samym momencie. No i dobrze, no idziemy dalej. No teoretycznie wyniki wyszukiwania się zgadzają. Jakby ja też nie miałam czasu na analizę. No ale w którymś momencie zaczynam też pracować, już zbierać materiały odnośnie książki Marka Osobista w czasach AI i generatywnego wyszukiwania.
No i tak patrzę i coś mi się nie zgadza. I widziałam, że też mierzyłam się z różnymi problemami w kontekście identyfikacji mojej osoby również przez LLM-y. No i przyszło co do czego. Zaczynam sobie badać knowledge graph. Okazuje się, że mam, mówiąc wprost, gorszy result score niż większość naszej branży. I myślę, o co chodzi. I zaczynam szukać w ogóle informacji i trafiam na Wikidata. Tak jakbyś w skrócie powiedziała, czym jest knowledge graph, bo wiem, że wiele ludzi w ogóle nie ma pojęcia na ten temat, nie? Okej, no tak, jakby jesteśmy na SEO Vibesach, więc już wchodzę w tym, żargon branżowy, wybaczcie. Ale Knowledge Graph to jest taki ogromny graf wiedzy, który Google buduje po to, by identyfikować różnego rodzaju podmioty. To mogą być właściwie encje, tak? Czyli to mogą być jakieś byty, takie jak książki, jak osoby, jak firmy i tak dalej. I to jest ogromna baza, właściwie taki graf wiedzy, za pomocą którego Google łączy te podmioty, te byty w różne relacje. Czyli ktoś jest autorem takiej książki, ktoś pracuje w takiej firmie i tak dalej, i tak dalej. I dzięki temu tak naprawdę Google jest w stanie zidentyfikować, że to jest książka na przykład tej osoby, ta osoba jest, tym się zajmuje, jest specjalistą w takiej dziedzinie i tak dalej. No i jak jest się w tym grafie wiedzy, no to wszystko jest w porządku. Wtedy idąc dalej, ma się na przykład coś takiego w wynikach wyszukiwania jak panel wiedzy, czy jak, nie wiem, wpiszecie sobie Robert Lewandowski, czy akurat teraz to już Ewelina Podres-Siama, to wyświetli wam się panel wiedzy z informacjami o danej osobie, nie? No, to tak z podstaw. Super. I zaczynam to weryfikować, okazuje się, że coś tu się nie zgadza. I mimo, że porządkowałam dane strukturalne, wskazywałam tam w Same As, że moje blogi kulinarne, moje blogi podróżnicze, to jest ta sama dokładnie osoba, która tworzy na przykład podres.pl i pisze te książki o SEO czy o keto, no to wyraźnie nie zadziałało. Pierwsze, co robię, to trafiam gdzieś na etapie researchu, zajmijmy się Wikidata. No i zaczynam wypełniać profil. Myślę, że poświęciłam na to z 4 godziny, ale tylko dlatego, że miałam już uporządkowane materiały, bo jestem raczej, jeżeli chodzi o SEO, dosyć taka uporządkowana. Wszystko muszę mieć w jednym miejscu. Zresztą nie ja, mój klot ma. Wszystkie moje linki, wszystkie moje wystąpienia. Tworzę Wikidata, jest 3 nad ranem, no po co spać, jak można siedzieć w tabelkach. 11 godzin później result score poprawia się z 12 do 43 i pojawia się ID Knowledge Graphu. No to idziemy za tym dalej. Zaczynam pracować z Wikidata, jeszcze tam doprecyzowywać. Tutaj też muszę zastrzec, że ja miałam to szczęście, że moja książka kulinarna trafiła do Biblioteki Kongresu USA i przez to ja już miałam w ogóle encję w Wikidata. Ja ją tylko edytowałam, nie tworzyłam od nowa. Teraz razem z moją wspólniczką mamy różne przeboje w tworzeniu nowej encji. To nie jest też takie proste, ale da się zrobić. No to idziemy dalej, zaczynam z tym pracować, jeszcze wstawiam chociażby Wikidata w danych strukturalnych person, zaczynam pracować nad Wikipedią, którą porzuciłam już tak z 4 lata temu. Po takim Wikipedia chyba średnio lubi SEO-owców, zresztą jak rozmawiam teraz z redaktorami, to generalnie marketerzy nie mają łatwo w Wikipedii, więc porzuciłam temat 3 lata temu, jak dostałam komentarz, że wypadałoby w życiu coś osiągnąć. No to dobra, to jakby poczekamy, aż osiągniemy. Naprawdę dostałeś taki komentarz? Naprawdę dostałam taki komentarz. To było już po 3 książkach kucharskich, ale też książki kucharskie też nie były wystarczające. No i przychodzi co do czego. No teraz jesteśmy na etapie, że ja tą Wikipedię rzeczywiście mam, więc mam ładnie nasycony też knowledge panel, więc tutaj kawał pracy wykonany. Natomiast to, co jest z mojej perspektywy najważniejsze, bo to jednak miało dotyczyć AI i generatywnego wyszukiwania, to od momentu rozpoczęcia tej pracy, która była, ja dosyć szybko pracuję również nad książkami, więc ja w lutym zaczęłam pracę. Mamy teraz 22 maja. Jakby AI Overviews i AI Mode już po prostu radzi, czyli jakby web search i wyszukiwanie spokojnie sobie radzi, już potrafi zidentyfikować doskonale, kim ja jestem. Co więcej, już pojawiają się pierwsze rzeczy w danych treningowych, ale jeszcze bardzo powoli to są raczej rzeczy z zeszłego roku i tak dalej. No oprócz tego gdzieś zaczynam pracować nad swoją encją poprzez bloga podres.pl, dlatego też rozmawialiśmy nieraz o tym Common Crawlu, ponieważ zaczynam trochę grzebać głębiej, jak się dostać, jak to połączyć. No i właśnie tak trafiam na Common Crawla i piszę rzeczywiście ten artykuł i bardzo czekałam na to wystąpienie wczoraj w związku z tym. Ale masz rację, że dowiedzieliśmy się ciekawych rzeczy, ale nie takich, które byłyby zaskakujące, ale też my nieraz o tym rozmawialiśmy. Myślę, mam takie przekonanie, że dla wielu osób, które siedziały na tej sali, być może Common Crawl był w ogóle taką bazą, o której oni nawet nie wiedzieli. Tak, tak.
To jest bardzo ciekawe, bo większość ludzi zna Web Archive, który jest napędzany też tymi samymi danymi, ale nie zna na przykład Common Crawl i na przykład budują jakieś nakładki swoje na Web Archive, żeby ściągać te dane, inne rzeczy, a po API za darmo mają dostęp do tych danych, nie? Czyli jakby to jest bardzo ciekawe, że oni się nie przebili do świadomości, że tam leżą sobie dane, które sobie możesz pobrać, zobaczyć, co tam było i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Tak, no to, czego nie dowiedzieliśmy się wczoraj i mam nadzieję, że się dowiemy kiedyś w przyszłości, to jak naprawdę wygląda filtrowanie potem tego Common Crawla, zanim to trafi do danych treningowych. Ale myślę, że dogrzebiemy się do tego. Są jakieś pierwsze tam statystyki, ale to myślę, że być może nawet Stefan nie wiedział do końca. No właśnie ja próbowałem to z niego wycisnąć, albo naprawdę nie wie, albo nie chce tego powiedzieć, nie? W sensie, ale z drugiej strony, no wiesz, no oni dostarczają te dane i by musieli jakoś sami sprawdzać, co było wynikiem tego treningu, więc po co by mieli to robić? Nie wiesz, o co chodzi, że to jest jakiś tam proces, który musieliby wybudować, a skoro te firmy i te modele i tak dalej biorą te czyste dane i sobie w jakiś tam swój sposób je oczyszczają, no to faktycznie może ich nie interesować to, jak sobie każda z firm, czy to Anthropic, czy OpenAI, jak oni sobie filtrują te dane, bo mają jakieś swoje pomysły na to, nie? Plus... Teraz albo on wie i to wycisnę z niego, albo nie uda mi się, albo on faktycznie nie wie tego, nie? No i tutaj dochodzi jeszcze jeden aspekt PR-owo-marketingowy, bo takie statystyki, na które trafiałam, to były raczej jakieś ułamki, więc to było kilka procent. Może nawet czasami 1,5% w niektórych przypadkach. Więc być może te statystyki nie są nawet dla nich korzystne i być może nie ma co tego zgłębiać z ich perspektywy, tak. nie? Na pewno, wiesz co, wydaje mi się, że te paragrafy i to wszystko zmienia na wektory, więc oni po prostu po samych wektorach mogą szukać i brać pewnego potwierdzenia w wektorach, nawet nie wiedzieć, z której to strony biorą, nie od nich, tylko po prostu mają, wiesz, tak rozmyślałem, jak ja bym to robił. No biznesowo mają inne zadanie, nie? Jakby. Czy warto na tą chwilę inwestować, żeby twój knowledge graph jako, nie wiem, marki osobistej firmy był dobrze zbudowany, właśnie te wpisy wiki, data i tak dalej? Pewnie powiesz, że tak, bo oczywiście czemu nie zrobić tego, ale czemu tego nie robić? Kiedy można tego nie robić? Kiedy tego nie robić? No wiesz, są ludzie, którzy nie skupiają się na budowie marki osobistej. Jakby w przypadku firmy chyba próbowałam to robić zawsze, no bo jakby oddzielając już brand osobisty, to brand firmowy moim zdaniem zawsze warto. Zwłaszcza, że to nie są jakieś szczególnie skomplikowane kroki. Natomiast w przypadku marki osobistej domyślam się, że jest szereg ludzi, którzy trochę nie grają sobą i wtedy po co to robić? Po co jakby dostarczać Google'owi bezpośrednie informacje, to jest moje zdjęcie, tym się zajmuję, tyle mam lat i tak dalej, nie? No, ewentualnie, jeżeli pod swoim nazwiskiem robisz coś, czym niekoniecznie chcesz się chwalić, nie? Albo w sytuacji, mam słuchajcie, takiego case'a, szef naszego działu ads nazywa się Krzysztof Rutkowski. No i jakby praca nad tym knowledge graphem jakby ma sens, natomiast liczyć na to, że dostanie knowledge panel, no niestety, nie? Więc wtedy też pewnie nie opłaca się inwestować, ale w sytuacji, w której jest się ekspertem, specjalistą, pracuje się z klientem i ma się w miarę unikalne połączenie imienia i nazwiska, to moim zdaniem zawsze warto. Co więcej, ja podjęłam na przykład taką decyzję, że ostatnio usunęłam wizytówkę Google My Business po to, żeby Knowledge Panel występował w zasadzie na każde zapytanie ze mną powiązane. Też trafiałam na badania Jasona Barnarda, który jakby też wprost mówi, on to traktuje jako taki lokalny knowledge graph i z mojego doświadczenia faktycznie tak jest. Jeżeli lokalnie wyświetla się wizytówka Google My Business, a właściwie Google Business Profile teraz, bo inaczej się nazywa, to nie wyświetli się też Knowledge Panel. No i też pytanie, co chce się osiągnąć, bo mi nie zależy na tym, żeby klient chwycił za telefon i do mnie zadzwonił, tylko bardziej zależy mi na budowaniu wizerunku, bo ja potem występuję na konferencjach, w podcastach, piszę książki i tak dalej. Więc sam Knowledge Panel też robi wrażenie na pewnej grupie docelowej. Tak. Wiesz co, wspomniałeś o Jasonie, ja miałem okazję go spotkać osobiście w Wietnamie i pogadać z nim. Ja przez chyba 10 minut nie rozumiałem, co on robi w ogóle. Z tym, oczywiście znam Knowledge Graph i tak dalej, bo on ma głównie klientów dosyć majętnych, zgłaszają się do nich, żeby wybudować ten Knowledge Graph. Przez to, że my żyjemy w Polsce i tu ciężko rozmawiać o pieniądzach, bo ludzie nie lubią rozmów na temat pieniędzy, że masz te pieniądze, czy jesteś sławny, czy masz jakiś tam
osiągnęłeś sukces, tak jak właśnie wspomniałaś, to z tego mojego perspektywu takiego, że pieniądze lubią ciszę, to tu w Polsce ja nie rozumiałem z mojego myślenia, jak znam ludzi, którzy są naprawdę majętni, to oni chcą być w ciszy, więc nie chcą mieć tego knowledge graphu, tak? I on mi po 10 minutach dopiero zaskoczyłem, co on tak naprawdę robi, czyli budując ten knowledge graph, czyli te encje, co ty wszystko zbudowałeś, to tak naprawdę ty masz kontrolę nad tym. I on robił tylko po to, żeby ktoś źle, na przykład jak miał kogoś bogatego, żeby źle nie pisał o nim, no to on trochę to jest takie zatruwanie, że u góry jest wszystkie informacje, które ty kontrolujesz, a nie ktoś, kto powiedział o tobie, nie? Jako osoby, nie wiem, celebryta, nie wiem, autor książek i tak dalej, nie oddajesz temu przypadkowi, tylko kontrolujesz cały ten knowledge graph. I powiem ci szczerze, że to też jest ciekawe, bo na przykład nie spotkałem polskich firm, a może to jest świetny biznes, żeby właśnie pomagać ludziom, którzy coś mają jakąś markę osobistą, żeby budować im te knowledge graphy w ogóle, nie? Tak, i jakby, wiesz, to co warto Może tutaj będę pierwszym twoim klientem. Zbudujesz mi knowledge graph? Pewnie. Natomiast warto też podkreślić, że knowledge panel jakby też można przejąć i nim zarządzać, tym, co się właśnie wyświetla, czyli to, co ten panel wiedzy, który jest w wynikach wyszukiwania dla osób spoza SEO. I kiedy pracowałam nad swoim knowledge graphem i naturalnie popchnęło mnie to do weryfikacji na przykład naszych klientów korporacyjnych, okazało się, że część klientów z Polski, nie tych międzynarodowych, oni zazwyczaj mają przejęte prawa do panelu, nie przejęło praw do własnego panelu wiedzy w wyszukiwarce. Okay. Więc i to też trzeba było zrobić, no bo to też nie jest tak, że ten knowledge graph po prostu się buduje. On powstaje, tak czy inaczej. Ta encja powstaje, tylko czasami Google ma pewność co do spójności tej encji i dzięki temu jakby możemy nad tym pracować, możemy to uspójniać, możemy zarządzać tym, co tak naprawdę się wyświetla i jak chcemy być postrzegani, a czasami Google zrobi to bez nas, nie? No, i to nie jest coś, co możemy zatrzymać. No jeżeli jesteś wystarczająco rozpoznawalny, jesteś jeszcze dosyć unikalnym imieniem i nazwiskiem, pojawiasz się w spójnym otoczeniu różnych nazwisk, bytów, firm i tak dalej, no to ty i tak w knowledge graphie będziesz. No to decyzja bardziej polega na tym, czy chcesz tym zarządzać i chcesz mieć na to wpływ, czy po prostu niech się dzieje, ciebie to w sumie nie interesuje, nie? I dopóki nie ma, podejrzewam, jakichś skandali po drodze, to jakby cię to nie interesuje, nie? No bo to raczej dosyć naturalnie gdzieś wychodzi, że nie wiem, występujemy, rozmawiamy teraz, z tego będą brand mentions, to zostanie powiązane, tak? No to się dzieje naturalnie w pewien YouTube sposób. przemieli, no. Tak. Natomiast myślę, że zawsze lepiej jest to mieć niż nie mieć, bo też nigdy nie wiadomo, kiedy się trafi na nieuczciwego konkurenta, na niezadowolonego klienta, czy słusznie, czy niesłusznie, to ja w ogóle nie chcę tego rozstrzygać. I to jest jakiś też element zarządzania reputacją w wyszukiwarce, czyli tego SERM-u, tak? Więc ja bym, jeżeli nie wymaga to ogromnych inwestycji, a w większości przypadków no nie wymaga, to jest inwestycja czasowa bardziej, jeżeli chodzi o uporządkowanie. No i oczywiście inwestycja powiedzmy około PR-owo-SEO-owa, no bo te brand mentions, linki, to wszystko trzeba budować, no ale to znamy nie od dziś, to zazwyczaj się dzieje. To częściej jest etap porządkowania tego, nie? Czy widziałeś, że ktoś robi jakieś publikacje o swojej osobie i kupuje na przykład sponsorowane? Na przykład jakbym chciał o sobie kupić sponsorowane publikacje, to jest dobry pomysł? Jeśli chodzi o to, co ja widuję w wynikach wyszukiwania w LLM-ach, to tak, to się opłaca. Natomiast jeżeli wchodzimy w temat etyczny, to ja mam z tym pewien problem. Jakby to działa. W sensie ja widuję strony agencji, ranking agencji SEO, w którym na przykład my trafiamy przez Brand24, bo jesteśmy wymieniani, tylko pierwsze miejsce zawsze zajmuje agencja, której to jest strona, czy specjalista, który jest szefem tej agencji. Ale wiesz, za to koleś dostał karę, bo ostatnio tak robił i dostał za to karę, bo to jest element nieuczciwej konkurencji, to oni ryzykują w tym momencie. Tak, ale myślę, że kary będą jeszcze póki co raczej rzadkie i de facto, jeśli chodzi o RAG, web search i tak dalej, to będzie działać. Więc tak, to działa. Czy to się opłaca? Pewnie tak. Czy to jest okej? No to już niech każdy oceni samodzielnie. Ale nie, mówię na przykład, nie jako agencja, tylko na przykład, nie wiem, robię szkolenia AI i bym sobie puścił 20 publikacji odnośnie tego, co masz na moim szkoleniu i opisującą moją osobę. Bardziej takie to jest w porządku, naturalne nie? Jeżeli to nie jest kwestia treści. rankingu, to moim zdaniem to jest bardzo w porządku. To jest potrzebne. Zresztą, jesteś z WordPressa, ty doskonale to rozumiesz, ale... Ale ja chciałem usłyszeć to od ciebie, wiesz. Tak, to ja podkreślam, że tak, to się opłaca robić. Zarówno PR-owo, zarówno pod kątem obecności w LLM-ach, no ale też pod kątem SEO, no po prostu, no linki dalej działają, czy tego chcemy, czy nie. Dużo rzeczy da się zrobić bez linków, ale linki są nadal potrzebne. No tak, wiesz co, ja mogę coś komuś mówić
ale przez to, że jestem z iPesa, ktoś może powiedzieć, no dobra, tak mówi, no bo musi tak mówić, no bo to jest nasz biznes. Więc dlatego to pytam, no bo żeby wiele ludzi, na przykład jak budują markę osobistą, bo to jest taki bardzo specyficzny przykład, bo do firmy i do pozycjonowania to wiem, że te linki dalej są jakby bardzo potrzebne, ale wiesz co, ja nie widziałem i nawet chyba sobie zrobię próbę na sobie, że nie wiedziałem, żeby ktoś do personal brandingu tego używał, nawet jako PR-owo albo do LLM-ów karmienia. Ja widziałam, ale opowiem ci w kuluarach. Okej, ale to jest dosyć szybkie, sprawne, Tak. jesteś w stanie to szybko zamówić i rozsiać informacje na przykład o swoich produktach, albo o swoich szkoleniach, albo o swoich książkach na przykład, jak je piszesz i inne takie rzeczy i po prostu wskazać na siebie jako, właśnie budować ten knowledge graph przez to, że inne strony mówią o tobie, nie? Bo one są crawlowane w tym momencie, nie? Ja bym tutaj od razu też zwróciła uwagę na coś, o czym ja na przykład nie myślałam, jak spójność tej komunikacji, bo jak zaczęłam analizować w ogóle wszystkie wzmianki o sobie, okazało się, że tutaj mam 10 lat doświadczenia, tam 12, tam 15, tam 17 i różne rzeczy gdzieś po drodze się działy i dopiero właściwie na tym etapie zaczęłam pracować nad tym, żeby w miarę spójnie przedstawiać siebie, nawet dosyć bezpiecznie, jeżeli mam świadomość, że będzie trudno mi to potem zmienić. Bo my też jako ludzie się rozwijamy, a potem mamy jakieś wzmianki sprzed 7 lat, gdzie zajawka była zupełnie inna, Tak. w naszym przypadku zwłaszcza. I jakby może się okazać, że trudno jest to dosyć zmienić, nie? Wiesz co, ja od 3-4 lat próbuję założyć kanał na YouTubie i nie wiem o czym mówić, bo mogę mówić o kilku rzeczach. Wiesz o co chodzi? Tak. Jak mówię, że zacznę mówić o wszystkim, to algorytm chyba zwariuje i w ogóle nie da mi, wiesz, algorytm nie przydzieli mi zasobów, no bo ten koleś mówi o wszystkim, nie? Że to jest jakiś fake, nie? Więc... To jest w ogóle trudne z punktu widzenia Encji i ja się a propos Bernarda z jedną rzeczą u niego nie zgadzam, bo on mówi wprost, że kiedy jedna Encja zajmuje się szeregiem różnych rzeczy, to warto by było to rozdzielać i nawet ukrywać się pod pseudonimem. Ja zrobiłam zupełnie na odwrót. Okej, czyli wszystko, okej. No widzisz, może to jest pomysł, że będę pseudonimów używał. No i jakby, może tak, no to jakby Bernard na to stawia. U mnie była to decyzja biznesowa, bo książki to są ISBN-y, które jakby też budują moją encję, czyli te numery ISBN książek po prostu. Więc no, podjęłam inną decyzję, uspójniłam to wszystko. Wszystkie moje blogi są podpięte w jednych danych strukturalnych i tak dalej. Są w Wikidata, są po prostu gdzie się da. Zwłaszcza, że blogi podróżnicze paradoksalnie jakieś wzmianki we Wprost Podróże, Dzień Dobry TVN i tak dalej uzyskują, więc dla mnie i dla mojej marki też to jest w porządku. No, ale przez to muszę bardziej uważać, bo uważam, że moje projekty przez powiązanie z moją encją mogą zyskiwać, ale jeden skopany projekt może sprawić, że ja zacznę tracić. Więc, na całej encji tak, jako na osoby. całej encji. Więc tutaj na to trzeba uważać. Jeżeli ma się pewność, że będzie się dowozić jakość konkretną, i to jest moim zdaniem okej i można robić kilka różnych rzeczy. No to fajnie, jest dla mnie ratunek jakiś, że mogę robić kilka rzeczy. Na pewno. Dochodzimy do końca troszeczkę, bo mamy ograniczony czas. Prawdopodobnie mamy już 20 minut za nami. Szybko poszło. Nawet nie wiem, kiedy przeleciało i chyba moglibyśmy dalej gadać. Myślę, że tak, poszło kolejne 20 minut, kolejne 20 minut. Ale chyba fajnie by było posiedzieć na tej łące, co dzisiaj siedzieliśmy z tymi widokami i tam pogadać. Więc miałem taki pomysł, żeby Szymon zgarnął te kamery i żeby rozstawił tam, bo to by było naturalne i taki, wiesz, 6 minut. No to chyba tak kończąc, bo całe te encje wypełniły nam całą praktycznie rozmowę. Chyba wartościowo, bo jak ktoś będzie wiedział, jak sobie buduje personal branding, właśnie wspomnieliśmy o tym, że warto o to zadbać, jak to zrobić. Ja na sam koniec zapytam cię trochę o AI, bo też Maćka mówiłem, ale z tego aspektu, bo wiem, że też dużo używasz AI, nie, w swojej pracy. Czy doszłaś już do momentu takich przemyśleń, że ten AI czasem przeszkadza i nie wiem, jak to powiedzieć, że cię oszukał, nie? W pewnym momencie, czy miałeś już to zderzenie ze ścianą, żeby nie być tą fasadą do tych LLM-ów, tylko powrócić do swojego krytycznego myślenia, zresztą gadaliśmy o tym. Tak, i dla mnie to jest taka też granica autorstwa. Ja głównie o tym myślę, bo to, że AI halucynuje i czasami mnie oszukuje, coś mi podmieni, mimo że mam cały proces na to, jak weryfikować różne rzeczy i nagle odnajduję przez krytyczne myślenie albo przez to, że ktoś mi na przykład powie, słuchaj, zerknij może tam. Rzeczywiście jakby ja traktuję AI jako narzędzie. Rozmawialiśmy zresztą o tym
w kontekście takiego sparring partnera. I to jest super. Natomiast ja zawsze też podchodzę do tego w ten sposób, że zwłaszcza w pracy twórczej, kiedy się pisze, no to praca z LLM-em sprowadza się do tego, że jednak bazujemy na jakimś uśrednionym podejściu, jakiejś uśrednionej wiedzy. Nie ma tam miejsca na dużą dozę kreatywności. I dopóki kreatywność jest tutaj, odpowiedzialność za proces jest w głowie człowieka, no to jest jeszcze w porządku. Gorzej, kiedy tak naprawdę myśl pochodzi od LLM-a. To jest moim zdaniem taki największy problem i to myślę, że zabija cały proces, zabija całą twórczość. I w ogóle jakby spotykam się też z tym, bo korzystam z AI na przykład do pisania tekstów też na blogu. Jakby proces wygląda w ten sposób, że struktura, korekta i tak dalej się odbywa z pomocą LLM-a. Również stylowanie, bo nie chce mi się siedzieć w HTML-u i CSS-ie i tego pisać. No i pojawiają się takie, na pewno pisane z AI. Więc ja już wprowadziłam, zresztą chyba paragraf 50 AI Act ma mówić o tym, że trzeba oznaczać, że AI było w procesie i to ma wejść jakoś niebawem, więc ja już wdrożyłam w ogóle ramkę, że używam AI do tego i tego, tak, że jest w procesie właśnie na etapie korekty i tak dalej. No ale czym to się różni procesowo od tego, że piszę książkę i w procesie jest korektorka, jest redaktor, jest ileś osób z wydawnictwa? No to jest po prostu kolejny byt w zespole, nie? No tak, no wiesz co, nawet jak oddasz ten tekst do korektorki, to ty nie wiesz, czy ta korektorka z AI nie korzysta. Wiesz, o co chodzi, nie? Tak. To nawet nie masz tej świadomości, odeślę ci coś z powrotem i nawet nie wiesz, że to było muśnięte. A czy wyobrażasz sobie taki świat, że Ewelina Podres pod swoim nazwiskiem oddaje w 90% napisaną książkę przez AI? Nie, czyli... Ale tutaj nie dlatego, uważam, że procesowo dałoby się to zrobić i ta książka mogłaby być, zwłaszcza w sytuacji, kiedy piszemy poradniki, no to tu jest troszeczkę inaczej, to nie jest też pisanie beletrystyki, to nie jest fabuła, tak? Da się to zrobić, ale to jest książka, którą ja podpisuję swoim nazwiskiem i to jest moja wiedza i chyba na poziomie wartości nie mogłabym tego po prostu zrobić. Czyli lepiej tego nie robić, no. No, tak sądzę. Wiem, że są autorzy, którzy tak robią i znam takich. Wiem też, że statystyki odnośnie pisania książek bardzo się poprawiły od kiedy mamy OpenAI i ChatGPT, czyli od 2022 książek powstaje coraz więcej. No i tak jest. No ale czy czytelnik płacąc za publikację oczekuje tego, że dostanie materiały od ChatGPT czy od Claude'a? No nie. Szuka człowieka za tym, nie? Tak, wiesz co, ja sobie wyobrażam, że na przykład taki ChatGPT albo Claude mógłby napisać dla mnie książkę, którą chciałbym napisać, ale z moim absolutnie myśleniem. Wiesz co chodzi? Daje taki czysty wsad, który nie nadaje się do czytania i na podstawie tego mojego wsadu i doświadczeń on tylko układa tekst, zresztą nieraz tak robiłem i to jest na przykład narzędzie dla mnie super, bo nie muszę się skupiać, bo nigdy dobrze nie pisałem, o tak powiem, nie? Ale mogę nagrać głosówkę, to co myślę, zrobić jakiś taki szkic. Mówię, to jest moje myślenie, trzymaj się go, tylko wygłaś ten tekst, żeby był wiesz, żeby dało się go czytać i wiesz, nawet AI można sobie tak wysterować, że będzie, wiesz, tone of voice będzie bardzo podobny za każdym razem i jesteś to w stanie zrobić, więc to sobie jestem w stanie wyobrazić, ale mi przerażają ci autorzy, bo też znam takich, że robią AI slop, nawet tego nie czytają i na przykład, wiesz, publikacja, nie? Dla mnie najważniejsze jest to, kto bądź co, no, w tym drugim scenariuszu, ponosi odpowiedzialność za myśl i za konsekwencje tej myśli. Jeżeli jest to człowiek, to jesteśmy w domu, nie? Jeżeli jest to LLM, no to raz, że LLM tej odpowiedzialności żadnej nie ponosi, a dwa, że no, to już nie jest książka, to jest jakby właśnie AI slop. AI slop. No i chyba tym zakończymy, żeby krytycznie myśleć, żeby być w tym procesie i to my decydujemy. I kurde, cieszę się, że mogłem dzisiaj z tobą porozmawiać. Bardzo fajnie, że jesteś w ogóle na SEO Vibesach. Już nie liczę, który raz. To już ja już tutaj wchodzę i Wi-Fi odpala się automatycznie, tak jak w domu. No. Ja pamiętam, jak też z psami podróżowałaś, tutaj były takie edycje, nie? Że miałaś pieska ze sobą tutaj. Więc co, do następnych SEO Vibesów. I może tam też nagram podcast, albo może wcześniej i z dłuższym jakimś tam godzinnym, bo jak ja się rozgaduję i ty mamy dużo tematów, to pewnie z 2 godziny moglibyśmy gadać. Myślę, że spokojnie. A jak jeszcze chmurę, to z 6 godzin. Tak, jak w trójkę nagramy podcast, to ja nie wiem, ile on potrwa. Zrobimy live'a 24 godziny podcast SEO. To może na jakieś cele charytatywne. Ostatnio dobrze to zagrało, nie? Słuchajcie, właśnie z Maćkiem jak rozmawiałem, jak zobaczycie sobie ten odcinek, powiedziałem, że Maciek ma fajne serducho, ale Ewelina ma też super wielkie serducho, bo
Ewelina zapłaciła za obraz, który wygenerowałem, ja im poskładałem. Ale jaki to był obraz. Tak, ale najwięcej pieniędzy i poszło to na cele charytatywne właśnie dla psiaków, więc szacun wielki za to, że to zrobiłaś. Mam nadzieję, że dalej ci się ten obraz podoba, że wisi i... Przecież on wisi na wejściu do Fox Strategy. To był zresztą bardzo wyjątkowy obraz, bo tutaj jakby ty wygenerowałeś coś, co przedstawia historię SEO. Ten czynnik ludzki w tym obrazie moim zdaniem jest bardzo, bardzo wyraźny. I on do tej pory wisi na wejściu. Tam jest pingwin, tam jest panda, tam jest koliber. No to jest piękny obraz, naprawdę. I Ewelina ze swoją agencją zawsze jest beta-testerem moich najlepszych rozwiązań, ale to porozmawiamy o tym kiedy indziej. Ale jak zawsze mówię, jak powstał ten projekt, to zawsze o tobie mówię, nie? Że musiałem, coś wymyślić, co ja robię w życiu. To jest personal branding. Tak. Więc bardzo ci dziękuję też osobiście, dziękuję. że zawsze mogę na was liczyć, coś wysłać i wy się cieszycie z tego. Zawsze. Także super, że mogliśmy zrobić ten podcast i do następnego. Do następnego. Dzięki piękne. Dzięki.